Klaudia Carlos, Puls Polski. Dobry wieczór, zapraszam na program. Bohaterka reportażu, Julka, jest mądra, ma duże poczucie humoru. Mimo swojej niepełnosprawności szybko nawiązuje kontakty. Mieszka w domu dziecka dla dzieci chorych Dom w Łodzi, gdzie może liczyć na ciepło i oddanie opiekunek. By podnieść jakość życia dziewczęce, potrzebna jest kompleksowa, specjalistyczna opieka medyczna. Monika Sobczak. Julcia jest kochana. Nieprawda. Jest kochana, jest bardzo, bardzo mądrą, bystrą, inteligentną dziewczynką, bardzo szybko się uczy. Bardzo też lubię w niej to, że ma duże poczucie humoru i taki też dystans do samej siebie. I też niezwykłe jest to, że jest bardzo otwarta. Jak jest czasem w szpitalu, to wchodzi do innych pokojów, stara się nawiązać znajomości, więc mimo swojej niepełnosprawności nie zamyka się, tylko sama wychodzi do ludzi, stara się nawiązywać znajomości. Julka urodziła się przedwcześnie i od samego początku tutaj były problemy, ponieważ ona nie potrafiła ssać, miała problemy oddechowe, nie potrafiła połykać. Urodziła się z zespołem wad wrodzonych. Ona ma zgryz otwarty całkowity, nie może zamknąć buzi, ma problem z ruchomością języka. W związku z tymi problemami oddechowymi miała założoną rurkę tracheostomijną, z którą żyje do tej pory, przez którą oddycha. Chociaż z tym oddechem radzi sobie coraz lepiej. Jest też odżywiana dojelitowo przez PEG, w związku z tym nie je normalnie. Nadal ma te problemy z połykaniem, z ruchomością języka. Przez to, że nie może domknąć tej buzi, to też ten problem się jakby tutaj pogłębia. Tak dużo tutaj kamerują? Jutro też będą kamerować? To nie szkodzi. Nie. Ma teraz 13 lat. No i początki były trudne. Pierwsze lata swojego życia spędziła w szpitalu, pierwsze 2 lata. Następnie trafiła do domu dziecka w Gdańsku. Z domu dziecka trafiła do hospicjum. Niestety trudność polegała na tym, że było to hospicjum dla osób dorosłych. I w którymś momencie te nasze drogi się zbiegły i Julia trafiła do Fundacji Dom w Łodzi, do domu dziecka dla dzieci chorych. Musisz dodać jeszcze jedną literkę przed, żeby było gramatycznie, tak? Umiesz to zrobić. Klawiaturą. Ja chcę uczesać się. Dobrze, i teraz w co chcesz się uczesać? Świetnie. Poznałam Julię, jak miała 5 lat. Była małą dziewczynką i przyjechała do fundacji z Gdańska. Ja miałam wtedy 2-letniego synka i byłam bardzo mocno zszokowana właściwie tym, w jakim ona była stanie i jak mało potrafiła, bo też miałam takie porównanie z 2-letnim chłopcem. Zresztą tutaj był wtedy Dawid, mniej więcej jej rówieśnik, i ona w wieku właśnie 5 lat potrafiła pokazać na paluszkach, że ma 5 lat. Biła sobie brawo, jakby cieszyła się tym, że umie to pokazać, i właściwie to była cała z nią komunikacja, plus to, że cały czas chciała być noszona na rączkach, więc wyciągała rączki, żeby ją brać na ręce, na kolana. Prawie w ogóle nie chodziła. Przez i nasze wolontariuszki i osoby, które bardzo interesowały się losem Julki i tym, żeby jej pomóc, trafiły na Fundację Rozszczepowe Marzenia i na panią, która pokierowała nas do Warszawy, do lekarzy chirurgów szczękowo-twarzowych. Julka miała ten zabieg wykonany pod koniec 2012 roku, co delikatnie poprawiło ruchomość żuchwy, ale pojawiły się kolejne problemy. Problem Julki jest na tyle złożony, że potrzebujemy takiej kompleksowej pracy specjalistów z kilku dziedzin.
Tutaj w grę wchodzi laryngolog, który wypowiedziałby się na temat usunięcia chociażby migdałów podniebiennych, migdałka gardłowego. Z punktu widzenia laryngologicznego takich wskazań nie ma. Natomiast jest taka sugestia, że być może pomogłoby to w dalszych operacjach chirurgii szczękowo-twarzowej. Pojawia się temat rurki, która być może mogłaby być już usunięta, ale z drugiej strony może się przydać do kolejnych zabiegów, które Jula miałaby być wykonywane po to, żeby nie musiała być intubowana. I tutaj gdzieś przeplatają się diagnozy lekarzy z różnych dziedzin, a nam marzy się taka kompleksowa diagnoza, która być może wskaże tą drogę, co mamy robić dalej, czy jest jakaś nadzieja, żeby poprawić sytuację Julki. I uwaga, ciocia będzie miała najpiękniejsze zdjęcie na łonie skóry, gotowe i podpisujesz teraz. Kto to jest? Jest naprawdę inteligentną dziewczyną, która dużo rozumie, dużo wie, ma ogromną wiedzę o świecie. Wspaniale tutaj sprawdza się jej nauka w szkole i ona poznaje coraz więcej wiadomości, ma coraz większą wiedzę. I ciągle pozostaje ten problem, że ona nie potrafi tego wyrazić. Ciągle pozostaje także problem, że jej wygląd zewnętrzny sugeruje, że to jest, jakby to powiedzieć, żeby było ładnie, że jest po prostu mniej inteligentna niż jest faktycznie. Każdy, kto na nią spojrzy tak zewnętrznie, widzi śliniak, widzi cieknącą ślinę, widzi to, że po prostu Julka nie wygląda tak jak przeciętne dziecko i my chcielibyśmy coś zrobić z tym, żeby ona mogła żyć normalnie. Ciocia Monika. Pięknie. Mamy nadzieję, że oglądają nas także lekarze, którzy mogliby podpowiedzieć opiekunkom Julii, gdzie szukać pomocy. Jeśli tak, prosimy o kontakt z Fundacją Dom w Łodzi.